Dzień dobry. Na pewno znacie taki film Siedmiu Wspaniałych z 2016 roku, którego reżyserem jest Antoine Fuqua. Autor takich filmów jak Dzień próby, Łzy słońca czy Olimp w ogniu. Jest to remake znanego filmu z 1960 roku, a ten z kolei fabularnie nawiązuje do Siedmiu Samurajów Akiry Kurosawy. Co takiego jest w filmie Fuqua, że trafił on na mój kanał? Jest scena, która pokazuje siłę charakteru głównego bohatera i to w sposób przekonujący widza. Ale jak przekonać widza do tego, że jeden człowiek stoi naprzeciw wrogom i mimo, że ci mają przewagę liczebną, ocierają pot z czoła i boją się sięgnąć po broń. To, że pokażemy bohatera w takiej scenie, nie znaczy, że widz nie powie z uśmiechem tak, jasne. W tym wypadku jednak wszyscy siedzą cicho i oglądają. Jak to zostało osiągnięte? Przede wszystkim reżyser musiał skupić się na głównym bohaterze, bo o nim mowa. Niewątpliwie dużą pracę należało wykonać na etapie preprodukcji, czyli jeszcze zanim powstały zdjęcia. Został wybrany Denzel Washington, z którym reżyser spotkał się już na planie dnia próby w 2001 roku. Aktor grał w tym filmie skorumpowanego gliniarza, twardziela, który zabiłby partnera, aby chronić siebie. Ta naprawdę świetna rola Denzela spowodowała, że każdy, kto oglądał ten film, zapamiętał tego bohatera. Denzel Washington nadaje się do odgrywania nie tyle złych bohaterów, co silnych charakterem postaci. Stworzył wiele ciekawych ról, często samotnych bohaterów konfrontujących się z najbardziej niebezpiecznymi ludźmi. Jego twarz często jest filmowana w zbliżeniu, bo jego wzrok potrafi zahipnotyzować widza. Tego szukał reżyser Siedmiu Wspaniałych i to znalazł. Wybór aktora, który dźwignie taką rolę, jest podstawą. Natomiast później nie jest łatwo. Widzowie nie są tacy łatwowierni. Niezwykle ważny okazuje się pierwszy kontakt odbiorcy z głównym bohaterem. Zobaczcie, jakie ujęcia przedstawiają nam tę postać. Są to obrazy samotnego jeźdźca. Samotność nie jest podstawą, ale jest pomocna w budowaniu postaci. Samotnego kowboja widz szybciej scharakteryzuje jako silną postać, bo ten nie ma nic do stracenia, a może nawet coś stracił, w końcu jest sam. A strata wzmacnia charakter. Zobaczcie, jak ujęcia pokazują naszego bohatera. Nie widzimy jego twarzy. Pokazywane jest pod słońce, które uniemożliwia nam ujrzenie oblicza, albo widzimy go od tyłu. Są też zbliżenia na elementy konia z jeźdźcem. To podnosi ważność bohatera w percepcji widza. Ciekawość sprawia, że jest nim zainteresowany, a czekając na odsłonę, czuje, że jest to ważny bohater. Spójrzcie jeszcze, jak ciemnoskóry, ubrany na czarno bohater wyróżnia się na tle jasnego piasku. To wbija w umysł widza tego bohatera. Wypala w nim tę postać. A więc nie tylko odpowiednie ujęcia pracują na odbiór bohatera przez widza, ale i kolor. Potem jest symetryczność kompozycji, która jest prostym, ale zawsze działającym środkiem pomagającym wzmocnić przedstawianą postać. Kilka innych ujęć pokazanych jest przed symetrycznym ujęciem wejścia postaci do lokalu, ale żadne nie zawiera symetrii. Tylko te prezentujące naszego bohatera. To dodatkowe wyróżnienie. No i mamy najazd kamery na twarz. Nie ujęcie na twarz, ale najazd na twarz. Jak wspomniałem, twarz Denzela potrafi dużo powiedzieć o postaci z silnym charakterem. Zwróćcie uwagę na kontrast w tym ujęciu. Ciemna twarz na tle jasnego tła. Wszystko działa. Przedstawiany bohater to niezwykle silna osobowość. Ma on tego świadomość i wykorzystuje tę siłę. Siłę perswazji, która potrafi dotrzeć do kogoś szybciej niż kula. W filmie mamy 3 sceny, które odkrywają przed odbiorcą tę siłę, zanim pokazana zostanie nam wspomniana scena. Wszystkie one mają za zadanie sprawić, by widz uwierzył w tak nietypowy charakter, a nie parsknął śmiechem. Pierwsza z nich następuje od razu po wizualnym przedstawieniu postaci. Nasz bohater rozmawia z barmanem. Spójrzcie, jak działa tutaj światło. Akcja dzieje się w lokalu, do którego wpadają promienie słońca przez stare okna. Tworzy to wspaniałą aurę duszności i tajemniczości. Światło gra dużą rolę na zbliżeniach postaci. Zobaczcie, że twarze rozmówców oświetlone są tylko w połowie. Nie widzimy drugiego oka. To bardzo rzadko wykorzystywane w kinie ujęcia. Nasz bohater pokazywany jest w dużym zbliżeniu. Im dłużej trwa scena, tym więcej jest zbliżeń na twarz Denzela. Gdy zbliżamy się do kulminacji, mamy wyciszenie. Wyciszenie, by następująca po nim burza
miała mocniejszy wydźwięk. Bohater zaczyna szeptać do ucha rozmówcy. Muzyka niemal gaśnie na rzecz dźwięków w barze. I wtedy nasz bohater atakuje. Szybki montaż ujęć charakteryzuje jako umiejętność posługiwania się rewolwerem. Pięknie puentuje to zbliżenie tegoż rewolweru. Bohater szybko załatwia swoją sprawę, a raczej szybko kończy z rozmówcą. Kolejną sceną, w której nasza postać ma okazję zaprezentować siłę charakteru odbiorcy, jest bardzo podobna do pierwszej. Jednak zawiera pewne różnice, aby widz nie czuł się oszukany czy znużony. Odbiorca ma odkrywać coś w tej postaci. Wtedy jest jej ciekawy i chce ją poznać. Scena rozgrywa się w starym domu w środku lasu. Tym razem nie ma gapiów, nikogo, kto mógłby wkroczyć do akcji. Już na samym wstępie bohater odkłada broń. Wie, że jej nie będzie używał. To świadczy o jego pewności siebie, ale nie jest to jeszcze tak zauważalne na początku sceny. Ponownie światło odgrywa swoją rolę. Mamy zaciemnione pomieszczenie domu i światło wpadające przez różne szpary i luki w drewnianych ścianach. Ponownie twarze nie są w pełni oświetlone. Ale jak wspomniałem, powtórzenie nie dałoby drugi raz takiego efektu jak za pierwszym razem. Są więc różnice. Mamy trupa, który podkreśla klimat sceny. Taki prosty efekt, ale wpływa na widza. Kiedy pojawia się przeciwnik, tym razem nasz bohater podnosi ręce. I tutaj jest największa różnica względem pierwszej sceny konfrontacji. Nasz kowboj nie ma broni. W konfrontacji używać będzie już nie rewolweru i siły swojego charakteru, a jedynie tylko tego drugiego. Zobaczcie, że tym razem twarzy naszego bohatera prawie nie widać. I to jeszcze bardziej wzmacnia jego charakter. I na końcu strzela. Nie z rewolweru. Kieruje strzał jednym zdaniem, ale wymownym. Takim, które w sposób wymowny dociera do rozmówcy. Jak już to załatwimy, to co dalej? Paru innych będziecie szukać. I to ma mnie cieszyć? Tak, bo ja nie będę. Zauważcie, że dwie sceny pokazały nam dwie umiejętności bohatera. Strzelania i przemawiania do swoich wrogów. Kolejna, trzecia scena nieco różni się od dwóch pozostałych. Tym razem scena rozgrywa się o poranku. Nie ma tu dusznego pomieszczenia, a jest otwarty plener i słońce. Bohater ma kompanów. Wszyscy są z nim. I co robi? Wychodzi sam naprzeciw zagrożeniu, jakim jest indyjski jeździec. Nasz bohater odstawia broń, ale to nie robi już na nas wrażenia. Co zatem stosuje reżyser? Zwróćcie uwagę, jak nasz kowboj podchodzi do Indianina. Kiedy już jest przed nim, zbliża się jeszcze bardziej, jak tylko może. Nie boi się. Łamie tym samym jeźdźca. Tym razem nie mamy zbliżeń. Wąskie kadry wzmacniają bohatera, bo skupiamy się tylko na twarzy, która dobrze podkreśla charakter postaci. Teraz tego nie mamy. Co robi zatem reżyser? Wzmacnia postać tłem. Zobaczcie, co jest za bohaterem. Jego kompanii. Zbieranina ludzi, którzy podejmą się bardzo nierównej walki z wrogiem. Tak nierównej, że prawdopodobnie zginą. To ludzie idący na śmierć. Spójrzcie, jak po tych słowach prezentowane są ujęcia z poszczególnymi postaciami. Każdy z nich jest skazańcem, ale w jakiś sposób wyjątkowym, bo zgodził się na to. Zastosowane tutaj ujęcia postaci stanowią o sile przekazu głównego bohatera. On nie wypowiada propozycji, a mimo to Indianin ją słyszy. Co więcej, przyjmuje ją. I teraz przechodzimy już do właściwej sceny. Sceny, która już nic nie udowadnia widzowi, a jedynie wykorzystuje to, co pokazał mu już reżyser. Wykorzystuje, by pokazać konfrontację bohatera. Konfrontację, w którą widz by nie uwierzył, gdyby nie wcześniejsza praca twórców filmu. Scena przedstawia konflikt naszego zespołu z naszym kowbojem na czele z wieloma złymi ludźmi. Zobaczcie, jak zbudowane jest tutaj napięcie. Bohater pokazywany jest zza okna czy różnych elementów scenografii. Takie ujęcia symbolizują wzrok widzów, który przypomina nam gapiów z lokalu w pierwszej scenie prezentacji bohatera. Tworzy się klimat, że zaraz coś się stanie. W końcu, gdzie widownia, tam coś się dzieje. Zamykane drzwi czy zasłaniane okna to typowe ujęcia westernów w takich sytuacjach. Znowu klasyczne podejście, ale znowu działa. Będzie się działo. Zobaczcie ten kadr. Nasz kowboj jest otoczony. Świadczą o tym jeszcze poprzednie ujęcia uzbrojonych wrogów, ale to ujęcie kompozycyjnie puentuje wszystko. Bohater jest umieszczony wśród antagonistów. Teraz mamy elementy znane z poprzednich prezentacji. Ujęcie na twarz bohatera.
Także ujęcie najazdowe na kompana kowboja. Zobaczcie ujęcie, które nie wróży wygranej naszego kowboja. Jest jasne w swoim przekazie. Mimo tego nasz kowboj prowadzi dalej rozmowę. Widz już wierzy w jego zimną krew. Wierzy, bo poprzednie sceny na to zapracowały. Ważnym momentem jest oddawanie broni. Nasz kowboj robi to z niezmienioną miną. My zaś oglądamy i wiemy, że i tak wyjdzie z tego cało. To się nazywa siła języka filmu. Następnie pojawiają się jego kompani. Wrogowie się odwracają, podkreślając to, że ci zjawiają się wokół nich. Nasz kowboj nie jest już sam. Okej, ale antagoniści wciąż mają dużą przewagę liczebną. Muzyka odgrywa swoją rolę. Mamy bębny. Znowu klasyczne podejście, ale działa. I znowu ujęcie twarzy Denzela. Wymowne. Teraz przemawia nasz kowboj. Pamiętajcie, że to jedna z jego broni. Potrafi przemawiać tak samo jak strzelać. O sile przekazu jego słów świadczy ujęcie wycofywania się szeryfa. I spójrzcie, że teraz nikt nie chce już podejść do niego, by odebrać mu broń. Sam ją podaje. Gdybyśmy zobaczyli tę scenę jako pierwszą, prawdopodobnie wyśmialibyśmy. Teraz padają dwa sygnały. Jeden ze strony wroga, drugi ze strony naszego bohatera. Zobaczcie. Pierwszy ma za zadanie wywołać strzelaninę. Nie dzieje się nic. Wtedy pada drugi sygnał i jak się okazuje, pada trup. Ba, nawet pada drugi. Spodziewalibyście się? Reżyser tak naprawdę nie wprowadza nic nowego. Wszystko już znamy, a jednak działa. Zobaczcie ujęcia kompanów głównego bohatera. Stoją za nim, gotowi do strzałów. Teraz mamy kroczenie po deskach jednego z antagonistów i te kroki są mocno uwydatnione. Podkreślają one napięcie sytuacji. Kroki w kinie oznaczają nadejście czegoś, no właśnie, czegoś mocnego. I teraz nasz protagonista spławia swojego konia. Oczyszcza teren do walki. Kamera odjeżdża od bohatera, podkreślając, że zostaje już tylko on i jego kompanii do walki z mającymi wciąż przewagę antagonistami. I znowu twarz bohatera, tuż przed rozpoczęciem strzelaniny na śmierć i życie. No i taka następuje. Jak oglądaliście ten film, to wiecie, że jest ona mocna. Jak przystało na mocne kino, czy mocnego Denzela Washingtona. Mnie ta scena za każdym razem wgniata w przysłowiowy fotel, ale zwróćcie uwagę, że nie oddziaływałaby ona tak mocno na odbiorcę, gdyby nie praca reżysera, który sprawił, że widz uwierzył w przedstawianą postać. Wtedy już mógł pokazać, co chciał, bo zdobył widza. Czy to było łatwe? Sami ocencie. Ocencie też moją pracę nad tym filmem i porozmawiajmy o tym filmie, o Denzelu Washingtonie i o mocnych westernach. Ja bardzo lubię ten film, lubię Denzela Washingtona. Śledźcie mój kanał, bo szykuję dla Was coś nowego. To co, widzimy się wkrótce.